Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Według coachów lifestyle'owych najważniejsze w zostaniu milionerem jest wyobrażenie sobie, że już się nim jest. Albo kradzież pierwszego miliona. Ja wybieram opcję numer 1 i szykuję ciasto milionerów, czyli połączenie gęstego karmelu i czekolady na kruchym, maślanym spodzie. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta zaczynamy od kruchego spodu. Do miski wsypujemy 275 g mąki pszennej, u mnie typ 500 i 100 g drobnego białego cukru. Produkty suche krótko mieszamy za pomocą rózgi do równego rozprowadzenia cukru w mące. Następnie dodajemy 200 g zimnego masła pokrojonego w kostkę. Tłuszcz wcieramy w mąkę do uzyskania konsystencji ciasta na kruszonkę. Możecie zrobić to za pomocą noża, dłoni lub tak jak ja, siekaczem cukierniczym. Jeśli decydujecie się na użycie dłoni, pamiętajcie o tym, żeby działać szybko i nie ogrzać zbytnio masła. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji dodajemy łyżeczkę pasty lub ekstraktu waniliowego. Całość szybko mieszamy, rozprowadzając ekstrakt w cieście. Jeśli chcecie, możecie użyć też innych smaków. Myślę, że świetnie sprawdzi się również ekstrakt pomarańczowy lub migdałowy. Tak przygotowane ciasto przekładamy do natłuszczonej i wyłożonej papierem do pieczenia kwadratowej blaszki o boku 23 cm. Rozprowadzamy je równo po całej powierzchni za pomocą drewnianej łyżki lub silikonowej szpatułki. Im dokładniej to zrobimy, tym równiejszy będzie gotowy blat. Tak rozłożone ciasto delikatnie ugniatamy za pomocą dłoni lub spodem szklanki. Jeśli chcecie, możecie je jeszcze dla pewności nakłuć widelcem, żeby nie wyrosło w trakcie pieczenia, ale ja ten krok pomijam. Blaszka z ciastem trafia do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza, grzejącego w funkcji góra-dół lub 160 z termobiegiem na 20-25 minut do uzyskania złotego koloru. Gotowy kruchy spód wyciągamy z piekarnika i odstawiamy na kratkę do lekkiego przestudzenia. Nasz maślany spód stygnie, my w tym czasie możemy przygotować warstwę karmelu. W tym celu do garnka z nieprzywierającą powłoką wkładamy 100 g masła, 40 g cukru, 4 łyżki miodu, u mnie 60 g i jedną 400 g puszkę mleka skondensowanego. Składniki podgrzewamy na średnio niskim ogniu i stale mieszamy, najlepiej za pomocą silikonowej szpatułki. Zawartości garnka nie możemy pozostawić bez opieki. Cukier i mleko bardzo łatwo mogą się przypalić, dlatego ważne jest, żeby mieszać składniki przez cały proces przygotowywania karmelu. Po połączeniu składników płyn doprowadzamy do lekkiego wrzenia i stale mieszając gotujemy przez 5-7 minut do uzyskania gęstego karmelu. Róbmy to cierpliwie, bez gwałtownego podkręcania grzania pod garnkiem. Może to doprowadzić do oddzielenia się tłuszczu, przez co cały proces będziemy musieli powtarzać od nowa. Do robienia karmelu warto użyć garnka z grubymi ściankami, co ułatwi równe przewodzenie ciepła. Gotowy karmel ściągamy z ognia i wylewamy na lekko przestudzony maślany spód. Rozprowadzamy go po całej powierzchni za pomocą silikonowej szpatułki. Róbmy to dosyć szybko, ponieważ karmel zacznie gęstnieć niemal od razu, co utrudni nam równe rozłożenie. Tak przygotowane ciasto wkładamy po chwili do lodówki na około godzinę do całkowitego wystudzenia. Pod koniec tego czasu możemy zająć się ostatnią warstwą, którą pokryjemy nasze ciasto. W tym celu rozpuszczamy w kąpieli wodnej gorzką czekoladę. Ważne jest, żeby miska, w której to robimy, nie dotykała gotującej się wody. W innym wypadku czekolada może się spalić. Ja używam czekolady 75%, ale taka o wyższej zawartości kakao również dobrze się sprawdzi. Tak samo postępujemy z białą czekoladą, którą po rozpuszczeniu możemy przełożyć do rękawa cukierniczego. Rozpuszczoną, ciemną czekoladę wylewamy na warstwę karmelu i równo rozprowadzamy ją po całej powierzchni ciasta. 200 g ciemnej czekolady powinno wystarczyć na warstwę o grubości około 2 mm.
Na ciemną polewę wykładamy białą czekoladę. Możecie zrobić to tak jak ja za pomocą rękawa cukierniczego lub po prostu łyżeczką. Użyjcie dowolnej metody na ozdobienie ciasta. Ja po wyciśnięciu prostych pasów robię delikatny wzorek za pomocą bambusowego patyczka do szaszłyków. Jak na domową robotę wygląda to według mnie całkiem ładnie. Ozdobione ciasto ponownie odkładamy na chwilę do lodówki do zastygnięcia czekolady. Kiedy to nastąpi, nasze ciasto milionera jest gotowe do podania. Można się częstować. Jeśli tak pachnie bogactwo, to ja nie mam nic przeciwko. Za miliony. Od razu 3 zera więcej na koncie, chociaż to może być kwestia inflacji. Wracając do ciasta. Spód jest cudownie kruchy i niemal natychmiast rozpływa się w ustach, a słodycz ciągnącego się karmelu jest idealnie równoważona przez gorzką czekoladę. Obiecuję Wam, że ciasto smakuje jak $1 000 000. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jaki jest Wasz sposób na pierwszy milion. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!